i teraz z pewnością Olczyk, Zochniak, Załęczna i Pajęcka będą chciały ten wyczyn powtórzyć. To jest prawie ten sam skład, który wczoraj biegł. Tylko Małgorzaty Domagały brakuje, za nią Roxana Załęczna wskoczyła do składu, a więc 3 typowe sprinterki, 2 w zasadzie typowe, Roxana Załęczna i 1 od wszystkiego, Lena Pajęcka. Tor 9, MKS, MOSM, Bytom, Rejmoniak, Bochenek, Szarata, Łuszczki, to jest skład tej sztafety. Na torze 8 WKS Wawel Kraków, Adamczyk, Kanakanti, Gawin, Sadkiewicz. Tor 7, a więc bezpośrednio za krakowiankami biec będą zawodniczki Tomasowi Tomaszów, Lubelski, Fus, Kawałek, Wójcik i Gajosz. Na torze 6 mające najlepszy wynik w tym sezonie zawodniczki z Bełchatowa, Olczyk, Zochniak, Załęczna, Pajęcka. Zawół, Machaj, Zaręba i Butryn to skład sztafety KKL-u Stalowa Wola, która na torze 5. Na torze 4 MOS, CSIR, Dąbrowa Górnicza, w składzie Apsel, Gwiazda, Mucha, Przywieźlik. Tor 3 z AZS-u UWM Olsztyn, Targońska, Moszczyńska, Sugier i Jeleniewicz. A na torze 2 Pogoń Ruda Śląska, tutaj na pierwszej zmianie Jagoda Romaniak, następnie Amelia Ksiniewicz, Magdalena Podgórska i Maria Puławska. Trzy 53,91. Taki najlepszy wynik czempiona Bełchatów. Tomaszów Lubelski 3,56,70. Pozostałe sztafety już biegały powyżej 4 minut. Zerkamy szczególnie na te zewnętrzne tory, bo tam zarówno Bełchatów, Tomaszów Lubelski, jak i Wawel Kraków. Bardzo mocny początek tutaj na torze środkowym. Tomaszów Lubelski, tutaj Joanna Fus na pierwszej zmianie, w Bełchatowie Anna Olczyk, w Wawelu Kraków Patrycja Adamczyk, na drugiej w Krakowie Kanakanti, w Tomasowi Julia Kawałek, a tutaj widzimy, że właśnie Joanna Fus, ona na czele stawki. Na tym najbardziej zewnętrznym torze zdaje się Bytom na miejscu 2, zatem musiało się coś niedobrego wydarzyć z ekipą z Bełchatowa, bo ta przewaga ekipy Tomasowi jest bardzo wyraźna i w tym momencie Fus przekazuje pałeczkę swojej koleżance Julia Kawałek. Ona w tym momencie rozpoczyna swój 400-metrowy bieg w Bytomiu. Jagoda Bochenek, także bardzo mocna zawodniczka. Są zatem szanse dla Bytomia, żeby tutaj powalczyć o coś więcej, bo do tej pory ich życiówka 4:04:60, 4:04:96, zatem bez rewelacji. Ale nie będzie łatwo ekipie z województwa śląskiego, bo w Wawelu Kraków Kanakanti, w Stali Stalowa Wola Blanka Machaj, w Dąbrowie Górniczej Gabriela Gwiazda, w Olsztynie Alicja Moszczyńska, w Pogoni Ruda Śląska z kolei Jagoda Amelia Ksiniewicz. Bardzo mocne tempo ekipy, w składzie której biegnie Blanka Machaj. Stalowa Wola wysunęła się na miejsce 3, ale już powoli je traci. Sporo dzieje się na tej drugiej zmianie. Przekazanie pałeczki, teraz Mucha. Zatem ekipa z Dąbrowy Górniczej, Kinga Mucha, to ona w tym momencie przewodzi stawce. 4:03:71 to najlepszy wynik ekipy Dąbrowy Górniczej. Jagoda Szarata z kolei w drużynie z Bytomia, ona tam także w czołówce. Również Tomasowia nadal liczy się w walce o rozdanie medali. Tutaj Natalia Wójcik. Ale to prowadzenie Muchy
naprawdę wyraźnie, już dobrych kilkanaście metrów nad resztą stawki. Teraz ostatnia prosta i przekazanie pałeczki po raz ostatni. Spora teraz walka o drugą lokatę. Stalowa Wola na tej pozycji. Monika Zaręba wyprzedziła teraz swoje konkurentki, natomiast w ekipie Dąbrowy Górniczej na ostatniej zmianie Julia Przewieźlik, która ma spore szanse, żeby tutaj dowieść zwycięstwo do samego końca. Przewaga kilkunastu metrów nadal utrzymuje się nad drużyną ze Stalowej Woli, która jednak ścigana jest przez kolejną sztafetę i właśnie w tym momencie Kornelia Butryn traci drugą pozycję. Za moment wejdzie w ostatni wiraż Julia Przewieźlik i pytanie, czy uda jej zejść się poniżej 4 minut, czy właśnie w czasie poniżej 4 minut Dąbrowa Górnicza wygra ten bieg, bo co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Nowymi mistrzyniami sztafety 4x400 metrów będą zawodniczki z Dąbrowy Górniczej i to w czasie 3:53:13. Rewelacyjny rezultat i jak najbardziej zasłużone zwycięstwo zespołu MOS-u CSIR Dąbrowa Górnicza. Wiktoria Apsel, Gabriela Gwiazda, Kinga Mucha i Julia Przewieźlik od startu sobie tak naprawdę wypracowały gigantyczną przewagę. No i tylko formalnością było, można powiedzieć, w przypadku Julii Przewieźlik dotrzeć do mety na tej pierwszej pozycji, potwierdzić dominację, jeśli chodzi o ten bieg. 3:53:11 to czas MOS-u CSIR Dąbrowa Górnicza. Wczoraj panowie świetnie w sztafecie 4x100, a dzisiaj panie jeszcze lepiej w sztafecie 4x400, można powiedzieć. Widzimy cieszące się zawodniczki, jeśli chodzi o rywalizację sztafet. Srebro dla Tomasowi Tomaszów Lubelski, 3:55:72. Tutaj jeszcze najciekawsze fragmenty tego, jak przebiegała ta rywalizacja. To już 4. złoty medal Dąbrowy Górniczej, zatem wiele wskazuje na to, że to właśnie ta drużyna będzie najlepsza w klasyfikacji medalowej. Sebastian Libura i spółka, specjaliści od zdobywania złotych krążków. Joanna Fus, Julia Kawałek, Natalia Wójcik, Wiktoria Gajosz, skład srebrnej ekipy z Tomaszowa, a brąz dla KKL Stali Stalowa Wola Paulina Zawu, Blanka Machaj, Monika Zaręba i Kornelia Butryn. Widzimy jeszcze fragmenty trzeciej zmiany, kiedy Kinga Mucha tutaj musiał uważać, żeby się nie przewrócić, kiedy podawała pałeczkę Julii Przewieźlik, ale co najistotniejsze, nie przekroczyła strefy zmian, więc wszystko odbyło się w sposób legalny. No i tutaj ta finiszowa prosta, na której widzimy zwycięstwo z bardzo dużą przewagą Przewieźlik i całej sztafety MOS-u CSIR Dąbrowa Górnicza. Zakończyła się więc rywalizacja pań podczas 55. PES dla Mistrzostw Polski do lat 18, będących częścią 29. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Czekamy na zakończenie rywalizacji panów, a będzie nią walka tej samej konkurencji, czyli w sztafecie 4x400 metrów. Faworytki z Bełchatowa ostatecznie nie ukończyły tego biegu. Nie dołożyły złota do złota, bo wczoraj najlepsze w sztafecie 4x100, a to potwierdzenie wyników sztafety 4x400. Poza podium Wawel Kraków, AZS UWM Olsztyn, także MKS MOSM Bytom i